Witam serdecznie z placu w Tarnowie Podgórnym, firma Korbanek. Co tutaj mamy? Kolejny kontener. Jestem ciekawy sam, co do nas przyjechało tym razem. O kurde! Hello, my friend! Witamy serdecznie! Witam, Cześć Przemek! Janku. Skąd Ty się tutaj wziąłeś? Prosto z Chin. Prosto z Chin dostawa, tak jak widać, kolejna, bo nie pierwsza. Już dzisiaj to jest od ostatniego filmu to już jest czwarta dostawa. I co tutaj mamy? Kolejne ciągniczki. Widać, że się dzieje, bo jakby nie było, wyjeżdżają do klientów, Tak, uszykowane, wyjeżdżają. przyjeżdżają, czyli cały czas jakby ta rotacja ciągników jest. Ta logistyka się zazębia. Przyjeżdżają, I wyjeżdżają. bardzo dobrze. Co O, widzę, że tutaj? farezinek. Tak, Farezinek z paleciakiem sobie fajnie daje radę. Chodzi o wysokość, bo widlaczkiem nie wjedziemy do kontenera. No i też na pewno trochę odstawiony jest, więc trochę Tak. ciężej jednak łatwiej ładowarką. I co tutaj mamy? Dzisiaj mamy kolejną dostawę ciągników Arbos 2025. Jak możecie zauważyć, zaraz wyjedzie jeden z kilku sztuk w innym kolorze niż zielony. No właśnie tak patrzę, to czerwony, pomarańczowy, Pomarańczowy. 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 Czyli z przeznaczeniem można powiedzieć komunalnym. Tak, to komunalne. Ostatnio mieliśmy taką jedną dostawę, właśnie takich arbosików. Naprawdę się fajnie przyjęły. No i cieszymy się, że kolejne do nas dopłynęły, bo tak jak aura już tutaj nam trochę i po naszym ubiorze może sugerować, że no, zima tuż. Coraz bliżej, czyli, Coraz bliżej. czyli mówisz, że jesteśmy przygotowani na popyt na ciągniki komunalne na okres Jesteśmy zimowy. przygotowani. Tym bardziej myślę, że te pomarańczowe jeszcze bardziej nam się przydadzą, no bo firmy komunalne gdzieś tam są kojarzone, że te maszyny są w takim pomarańczowym kolorze, gdzie no widoczność przede wszystkim, nie? Tutaj jest model, jaki przyjechał? 2025, czyli najmniejszy model 25-konny. I jaka jest taka najpopularniejsza konfiguracja tego modelu? W sensie, bo rozumiem, że kupić ciągnik to jest jedna rzecz, no ale oczywiście jak on ma pracować w komunalce, czyli ten kolor o czym świadczy, no to co do tego ciągnika najczęściej jest dobierane, tak z Twojego doświadczenia, jak widzisz, na czym klientowi zależy? Najczęściej taki ciągnik od nas wyjeżdża albo z przednim tuzem i pługiem, lub mamy jeszcze takie fajne rozwiązanie na takiej dedykowanej ramie, właśnie pług do spychania śniegu, do którego nie musimy zakładać tuza. On jest na takiej specjalnej ramie, którą montujemy do ciągnika i to jest jakby takie proste rozwiązanie takiego pługa do spychania. Ale jest tańsze, tak? Czy... Jest troszeczkę tańszy. Ale z kolei nie masz przedniego tuza, czyli tak naprawdę odcinasz sobie możliwość nam się zamyka, tak. jakby tak. innych maszyn naprzód, które jakieś tam można zamontować. Tak, ale mamy takie coś w ofercie, bo jest to fajne, mocne rozwiązanie przede wszystkim, no i wytrzymałe. Okej, a czyli jakbyśmy przód mamy załatwiony, czyli najczęściej Tak. na ten okres to są pługi śnieżne, Pług małe. to jest przede wszystkim, no i z tyłu oczywiście na tylnym tuzie zawieszona posypywarka, no bo teraz sezon zimowy to będzie królowała posypywarka. Czy to nasz taki słynny motyl, czy posypywarka Dexwala. No i poza tymi pługami, poza właśnie posypywarkami, no to standardowo gdzieś tam mamy, jeżeli chodzi o komunalki, to Tak, no czyli inaczej, jakbyśmy wyszli poza okres zimowy, czyli jakby zima się skończy, to do czego możemy dalej wykorzystać? Bo wiadomo, że jeżeli patrząc na biznes, czyli jakby wejście w komunalkę, no to przeważnie jest tak, że się kupuje maszynę pod kontrakt już, który się ma na komunalkę, czyli każdy wie, co ma sprecyzowane, ale wiadomo, potem się poszerza jakby zakres to, co chcemy uzyskać, czyli tak jak mówisz, zaczynamy na przykład w okresie zimowym, no to chcemy odgarniać śnieg, chcemy posypywarkę, żeby gdzieś tam sól z piaskiem rozsypywać. Kończy się okres zimowy, co dalej z takim ciągnikiem można robić? O, tak Ci przerwę jeszcze, kolejny kontenerek dojechał. Kolejna dostawa. Kolejna dostawa. Widzisz tutaj to... Także wracając do Twojego pytania, poza właśnie tutaj okresem zimowym możemy na przykład, nie wiem, utrzymanie zieleni, kosiarka bijakowa. Poza tym do takiego ciągnika możemy zamontować ładowacz czołowy, który mamy w fajnej promocji za połowę ceny. I jeszcze warto wspomnieć, że ciągnik również ma 7 lat gwarancji bez limitu motogodzin. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś się decyduje na wejście w komunalkę, albo już jest jakby w tym biznesie komunalkowym, czyli utrzymania terenów, czy zielonych, czy jakichś magazynowych, to może zakupić taki ciągnik. Teoretycznie może
dostać za połowę ceny ładowacz do tego ciągnika. Tak. No. I jeszcze do tego jest 7 lat gwarancji na niego. 7 lat gwarancji. No. Jakiś limit godzin, coś takiego? Nie mamy takiego czegoś. Poza ładowaczem mamy taką specjalną ofertę, właśnie maszyn za 50%, gdzie mamy na przykład tą kosiarkę bijakową. Dla rolnictwa mamy jakąś, powiedzmy, bronę talerzową. Ale w tym momencie jakby rezygnujemy z ładowacza i decydujemy się na jeden sprzęt do jednej... sprzęt z tej oferty, tak. Rozumiem. Jeden sprzęt możemy mieć za 50%. Ta oferta jest dosyć bogata, także zapraszamy Was do naszej strony www.korbanek.pl. Wszystko tam znajdziemy. Tam sobie znajdziemy, mamy poszczególne jakby serie ciągników wyszczególnione. Seria 2000, 3000, 4 i 5. Okej, czyli przede wszystkim komunalkę mamy załatwioną. Tak. Ale wiadomo, że nie tylko komunalką Arbos żyje, bo ja go głównie kojarzę właśnie z koloru zielonego. Tak. Jakie teraz najpopularniejsze modele widzisz? Gdzie idzie trend taki? Co się sprzedaje? Czego ludzie poszukują? Komunalka to jest głównie seria 2000, czyli model 2025, 2040. Może podejdźmy, zobaczmy jak on też jest zapakowany za chwilę. A jeżeli chodzi o rolnictwo, no to widać, że troszeczkę się to zmieniło i jednak już rolnicy idą w troszeczkę wyższą moc, bo taki słynny nabór na małe gospodarstwa w 2021 roku to był boom na ciągniki Arbos 3055. Teraz Czyli taką zastąpienie 60 takiej 60, poczciwej 60 dostajesz ciągnik 55-konny, tak? To tak, jest 50-konny. 50-konny. Arbos 3055, ale 50 koni, no. O, 50 koni. I co? I widzimy taki wzrost, że jakby mocowo jest coraz większe zapotrzebowanie na ciągniki większej mocy, nie? Dobra, to teraz mamy taką sytuację. No przyjechało, jak widać, no nie jest to, jakby to powiedzieć, w kształcie normalnego ciągnika, takiego jaki stoi u nas wszędzie na placu. Nie, ale tak jak Co się z tym dzieje teraz? Tak jak wcześniej mówiliśmy, chodzi nam tu głównie o zapakowanie jak największej ilości sztuk do kontenera. No bo to są, tak jak już wcześniej mówiliśmy, to są przede wszystkim minimalizacja kosztów tego transportu. Żebyśmy mogli oczywiście zaproponować te ciągniki w jak najbardziej optymalnej cenie dla klienta końcowego. I do takiego kontenera wchodzi nam 7 takich, można powiedzieć, paczek. 7 ciągników. Do takiego kontenera? Tak. 7 takich ciągników 7 wejdzie. ciągników, tak. I No, 20, 40 nie i 20-25. Tak jak widzimy, no, tutaj mamy troszeczkę do składania, ale jakby taki główny korpus, czyli ciągnik wraz ze skrzynią, kabiną i silnikiem jest złożony. Jedynie co, to musimy założyć właśnie przedni most, obciążniczki, koła i maskę. Dobra, ale to w tym momencie jakby idzie od razu jakby na serwis. Tak, bo powiem szczerze, że kilka, jak nie kilkanaście sztuk już z tej świeżej dostawy już po prostu ma swoich klientów. Aha, czyli jakby to nie są tak, że te maszyny przyjeżdżają do nas na plac, stoją i czekają, nie. tylko to już są pod konkretne, jakby to powiedzieć, zamówienia. Tak. I jak długo taki klient na takie, jakby miał nietypowe zamówienie w kolorze pomarańczowym, musi czekać? Jak długo to płynie? Jeżeli chodzi o takie powiedzmy nowe, świeże zamówienie, no to gdzieś około 2,5 do 3 miesięcy. I głównie to jest czas jak tak naprawdę tego transportu morskiego. No, transport trwa najdłużej, no, produkcja wiadomo, zależy czy też ciągnik jest na stanie, czy fabryka musi go wyprodukować, nie? Dobra, czyli przyjeżdżają złożone, idą na serwis do nas, tam nasi fachowcy biorą jakby, dokompletowują je do końca. Na przykład ten prawdopodobnie na 99% wyjedzie albo z przednim tuzem i spychaczem, albo ze spychaczem. I to już jest ten przegląd zerowy, który na przykład, wiesz, jak u mnie jest na przykład w kombajnach i innych maszynach, no to przyjeżdża maszyna i zanim ona ogólnie trafi na plac, musi zrobić przegląd zerowy. Tak, u Ciebie jest tak samo w ciągnikach? Tak, czyli po prostu zostanie złożony przede wszystkim, zostaną sprawdzone i uzupełnione płyny, jeżeli jest ich powiedzmy tam niedobór. No i ciągnik zostanie po prostu, wszystko zostanie sprawdzone, czy wszystko działa, czy wszystkie powiedzmy, czy przedni napęd nam się załącza, czy wałek nam się załącza. No po prostu ciągnik jest całościowo sprawdzany. Nie? I idzie na plac albo bezpośrednio do klienta. Na przykład jeżeli powiedzmy, załóżmy, stoi na placu 2-3 miesiące, znajduje swojego klienta, czy nadal jest ponownie sprawdzony? Tak, każdy ciągnik, mimo że został jakby teraz z tej klatki złożony i jest już sprawdzony, to przed wydaniem do klienta, powiedzmy za te 2 miesiące, ciągnik ponownie jakby wraca i czyli jest mamy pewność, że do klienta trafia jakby gotowy, sprawdzony. sprawny.
O, a tutaj mamy Teraz coś innego kolorystycznie. zielony. Czyli jakby cały czas zarówno komunalka, jak i nazwijmy to rolnicza wersja przyjeżdża i jesteśmy tutaj przygotowani. Tak. Ale to są ten sam model, czy I zaraz sprawdzimy, podejdźmy. podejdźmy może? Tak, również 2025. Czyli tak naprawdę mamy do wersji rolniczej, wersji komunalkowej. Jesteśmy, można powiedzieć, Tak, chcieliśmy trochę właśnie pod te komunalki, bo coraz więcej mieliśmy zapytań, czy byśmy mogli, powiedzmy, przemalować nawet taki ciągnik na ten pomarańczowy. Nie wszystkie jakby firmy komunalne tego oczekują, ale widzimy, że po poprzedniej dostawie ciągników właśnie w kolorze pomarańczowym, widzimy, że jednak to zapotrzebowanie na ten kolor w Czyli komunalkach co? rośnie. Podsumowując, coś przyjeżdża, coś wyjeżdża, cały czas się u nas dzieje. Maszyny gotowe, jak widać, wypucowane do klienta jadą. No dziś Maszyny widzę- świeże, wyprodukowane Dziś przyjeżdżają. widzę, że akurat żadnego kombajnu i prasy nie mamy na tym, ale Sezon jakby ten się skończył, Tak. mamy teraz sezon na ciągniki, na prace polowe i na komunalkę w przyszłości. Dziękujemy bardzo za oglądanie i do do zobaczenia. następnego.